I w momencie rozlewania moich sosów do słoików zorientowałam się, że nie włączyłam w Thermomixie funkcji gotowania. Dziwne mi się wydawało to, że te pomidory podczas gotowania w Thermomixie nie bulgoczą, nie dają takiej pianki. Dlatego postanowiłam zmiksować drugą część pomidorów, które tutaj miałam i teraz po prostu gotuję na gazie całą partię, ponieważ Thermomix chodził 30 minut bez żadnej potrzeby. Także mam teraz 2 porcje, gotuję sobie na wolnym ogniu ten mój sos pomidorowy, troszeczkę go odparuję, a w tym czasie wzięłam sobie, pokroiłam moje brzoskwinie tutaj na większe kawałki i z reszty brzoskwiń zrobię po prostu w słoiki, ale nie same brzoskwinie. Jak zauważyliście, niektóre z tych brzoskwinie nie były tak dojrzałe. One leżą u mnie już kilka dni. Były po prostu przechowywane kilka dni. Miałam nadzieję, że one bardziej dojdą do siebie, ale niestety nie bardzo one doszły. Niektóre są miękkawe, niektóre są dalej takie dosyć twarde. Dlatego postanowiłam, że je po prostu pokroję na mniejsze kawałki. Do tych brzoskwiń dodam śliwek, bo mam też sporo śliwek dzisiaj. I mam także jabłka, także wymieszam, krótko zagotuję z cukrem i przełożę do słoików. To będzie taka fajna baza do ciasta albo do jakiegoś deseru, na przykład na gofry albo do naleśników. Także wykorzystuję to, co mam. Jeszcze bym chciała sobie partię zamrozić, a mrożę sobie te brzoskwinie, ponieważ mam ochotę na takie mrożone brzoskwinie dorzucić sobie później już w kawałkach do owsianki. Nie zawsze jem owsiankę, ale jak mam ochotę na owsiankę, to dodaję sobie do tego kawałki mrożonych owoców zimową porą, także dlatego sobie to przygotowałam i chyba sobie odłożę tak jak mówiłam, kolejną partię tutaj i tak jest tych brzoskwiń sporo. Także wezmę tylko taką jedną, tu mam twardą, to ją też po prostu skroję do tej mojej owocowej masy. Ale to są jabłka bardzo kwaśne, one nie są do konsumpcji tak, wiecie, surowe. To są jabłka do ugotowania. I akurat w tym momencie wypadła mi ich nazwa. Dlatego, jak sobie przypomnę przy montowaniu, to napiszę gdzieś tutaj na ekranie. I one mają sporo pektyny. One są bardzo pyszne w szarlotkach, w ciastach właśnie jabłecznikach. Ale na surowo to raczej nie polecam, ponieważ głównie one mają strasznie dużo kwasu. A po ugotowaniu czy po upieczeniu są naprawdę pyszne. Także dodaję tutaj te moje jabłka do tej masy również. Dzięki temu będę miała sporą ilość pektyny i ta moja masa się zagęści i będzie prawie jak drzem. Na razie, jak widzicie, kroję w takie duże kawałki, ale za chwileczkę teraz. Język polski, Marta. W takie kawałki niekoniecznie muszą być tej samej wielkości. Nawet fajnie, jak niektóre się rozgotują bardziej niż inne, a właśnie te inne zostaną w takich większych kawałkach. Zawsze będzie coś fajnego na ząb. Teraz moje breburny. Mogłabym nastawić ocet z tych obierek, ale powiem Wam, że nastawiałam kilka tygodni, może za 2-3 tygodnie temu. Chciałam zrobić zakwas z buraków. Niestety jest u nas tak gorąco, że niestety procesy poszły zbyt szybko i mi wszystko spleśniało, także ja sobie poczekam na robienie octu jabłkowego na trochę chłodniejsze dni. Nadal mamy falę upałów, deszczu nie ma wcale od chyba 3 miesięcy. Upały są niesamowite. Teraz zamknęłam już drzwi do kuchni, ponieważ te gorące powietrze wchodzi, a przy gotowaniu czy pieczeniu wcale to nie ułatwia sprawy.
Także te moje obierki pójdą na kompost. Mam takie piękne śliwki. Trzeba je po prostu umyć i pokroić. Pestek do kompostownika, do kompostu nie wrzucam. One się nie zdążą. Oj! Zaraz podniosę. Nie zdążą rozłożyć. Wyrzucam je po prostu na odpadki bio. Aczkolwiek czasami gdzieś tam wrzucę pestkę i ona potem tak leży i leży w tej ziemi. Także jak omyłkowo wrzucę, no to nie szkodzi, ale one się raczej nie rozkładają. A mielić pestek nie mam w czym. Do tego dodam cukier i zobaczę, czy mam też cukier waniliowy. Myślę, że cukier waniliowy do tego świetnie by się nadawał. Jeżeli mam, to dodam. Jak nie, to trudno. Oprócz tego zakwaszę też troszeczkę sokiem z jednej cytryny. I tak sobie będę gotowała i wkładała w słoiki 1-litrowe. 0,9 dokładnie. One chyba są potocznie zwane 1-litrowe. Także tak, kochani, robimy zapasy. Tu się cały czas ten sos pomidorowy gotuje. Stąd te dźwięki gazu. O proszę, więcej się nie zmieści. Mam jeszcze dużo śliwek, ale to zrobię sobie powidła typowo śliwkowe, ale najpierw to. Kochani, moje kompoty, moje owoce są ugotowane. Jabłuszka pięknie zachowały, te do gotowania zachowały konsystencję, kształt. Śliwki się rozgotowały, brzoskwinie też nadal tutaj są, także będzie super do właśnie czy ciast, gofrów, naleśników, tak jak mówiłam. Jak to woli, albo nawet nałożyć sobie, jak gotujecie, kaszkę na mleku, kaszkę manną. Te owoce starałam się kłaść tak, żeby nie było tak dużo w nich soku. Dlatego ten sok sobie odlałam i też zapeklowałam, czyli zagotowałam, żeby się trzymało i będzie sok do picia. Nie wiem, czy tak będzie dobrze widać. I tak mam 3 słoiki owoców i takie 3 słoiczki soku. Wyciągnę, dokręcam jeszcze, w razie czego. Tak, etykietki się ładnie odklejają. A tu mam 4 słoiczki sosu pomidorowego. Taki wyszedł z bazylią i przyprawami. Także też super. O, po co się męczyć z odmywaniem etykiet, jak mogą one odpaść podczas gotowania. I mamy gotowe sosy. Także taki dzisiaj pracowity dzień, przetworowy. A tu jest klej za mocny. Uj, uj, uj. I zostawimy. Następnym razem odleci. Tak. O, i przykrywamy. Niech się jeszcze ociepli. Zaraz poszukam może jakiegoś ręczniczka. O. Ręcznik z Alanii, jak byliśmy kilka lat temu w Turcji. I narzekaliśmy na upał, słuchajcie, a ten upał przyszedł razem z nami do Anglii. 3 miesiące bez deszczu, w ukropie, upałach. Także kochani, tyle dzisiaj przetworowo, sprzątająco ogródek. Na początku witałam się z Wami, jak wieszałam pranie, a teraz ja już to pranie sobie idę sama, pozbieram, poprasuję. I na dzisiaj koniec. Także życzę Wam miłego, cudownego dnia. I jeżeli podobał Wam się taki odcinek, zostawcie mi proszę kciuka w górę. Zostawcie mi komentarz, serduszko, jabłuszko, śliweczkę czy pomidorka. To zawsze w komentarze tam widać, ten YouTube wyłapuje, że coś się dzieje na kanale, że ludzie chcą oglądać, to może w jakiś sposób pchnie to trochę dalej, bo ostatnimi czasy naprawdę jest z tym kiepsko.
No ale takie są prawa rynku. Nie zapłacisz za reklamę, to nic nie dostaniesz. A ja to robię z przyjemnością, także dzielę się z Wami tym, co robię w ogródku czy w domu. Jakieś takie właśnie przetwory, czy jakieś zdania. No i tak. I kolejny tydzień za nami, także życzę Wam jeszcze raz cudownego dnia. A jeżeli jesteś tutaj nowa, to tam jest takie coś jak zasubskrybuj i będę bardzo wdzięczna. Pa, pa.